Elo, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zwiedzimy Liverpool, czyli miasto w północno-zachodnim części Anglii. Dzisiaj skupimy się na takich szlagierach liverpoolskich. A ja chciałabym tylko dodać, że jest dzisiaj 9 marca 2025 roku. Jest przepiękna pogoda, 17 stopni. Pewnie na ujęciach będzie widać ludzi w krótkich rękawkach, w krótkich spodenkach i korzystają z tej przepięknej pogody. I my też. Takim punktem, gdzie zaczynamy, to są doki. To są doki właśnie. Ogólnie Liverpool leży nad rzeką Mersey. W Liverpool mieszka około 500 000 ludzi. Do samego centrum, bądź tutaj do doków, można się dostać na parę sposobów. Jeżeli przylatujecie samolotem, z lotniska w Liverpool jeździ parę autobusów. Najprostszy autobus to linia 500. Bilet jednorazowy kosztuje 2 funty, albo całodzienny, jeżeli ktoś planuje jeździć większą ilością autobusów, wtedy to kosztuje około 5 funtów, 4,90 bądź 4,80. Ale równie dobrze można przejechać tutaj taksówką albo Uberem. Także tak jak mówiłem, nasze zwiedzanie Liverpool zaczynamy od doków. Charakterystyczna część Liverpoolu, chyba najbardziej popularna wśród turystów. Jeżeli przyjeżdżacie samochodem, to samochód można zostawić na parkingu za Echo Areną, czyli tam, gdzie myśmy zostawili, bądź tutaj, przed samymi dokami. Ceny wyglądają w ten sposób. Niestety nie jest to jakiś duży parking, więc nie zawsze te miejsca są dostępne, więc warto sobie pojechać sobie na ten parking piętrowy i tam na spokojnie zaparkować, bo tam nigdy nie brakuje miejsc. Liverpool jest słynny z paru rzeczy, między innymi z Beatlesów. No właśnie tutaj Beatlesi zaczynali swoją karierę. I właśnie dlatego też w dokach jest muzeum poświęcone Beatlesom. I wejście do tego muzeum znajduje się przy jednym z głównych wejść do doków. Sam Liverpool w XIX wieku prężnie się rozwijał w sferze przemysłu. Port w Liverpool to był jeden z największych w Europie portów wodnych. Doki, w które właśnie tutaj wchodzimy, zostały stworzone w połowie XIX wieku i jako pierwsze na świecie zostały budowane z cegły i metalu, co powodowało, że były odporne na pożary. W XX wieku doki te podupadły. Natomiast od lat 80. mocno zmieniła się charakterystyka tego miejsca. No i tutaj teraz jest główne centrum takie turystyczne. Jest mnóstwo kawiarni, restauracji. Jest Muzeum Sztuki Tate. Dzisiaj jest niedziela i jest bardzo dobra pogoda. Więc jak widać jest mnóstwo ludzi. I z takich ciekawostek to sam waterfront, tutaj te doki, nabrzeże w 2004 roku zostało wpisane na Światową Listę UNESCO. Niestety w 2021 roku został wypisany z tej listy ze względu na modernizacje, które tutaj są w okolicy i na nowoczesność. Także przez paręnaście lat był na liście UNESCO. Spacerując z doków, idziemy cały czas wzdłuż rzeki, która jest tam. Która jest właśnie tam. A tutaj jest ten budynek. A to jest Muzeum Liverpool. Muzeum Liverpoolu. I jak większość muzeów w Anglii, wejście do tego muzeum jest darmowe. Wejdziemy tam za darmo. Jeszcze taka ciekawostka, pod samym muzeum można zobaczyć tego typu rzeźby. Jest to Super Lamb Banana. Super Lamb Banana to jest projekt japońskiego artysty. To jest skrzyżowanie owcy z bananem. Oryginalnie miało to być jako ostrzeżenie dla modyfikowania genetycznego. Ale tutaj w Liverpool ludzie bardzo ją polubili i stało się to symbolem Liverpoolu. W 2008 roku powstało ich 125. 125 sztuk tej Super Lamb Banany rozsianych po całym mieście. Teraz jest to symbolem Liverpoolu. I jak możecie tu zobaczyć, jedną z nich jest Super Lamb Banana w kolorze Polski. Ona tutaj stoi od ilu lat? Od 2 lat? Bądź 3. Od 2 bądź 3 lat nasza polska społeczność, inicjatywa naszej polskiej społeczności Liverpool. w Liverpool, dzięki temu powstała właśnie ta
Super Lambanana w naszych kolorach. I tak jak mówiłem wcześniej, wbijamy teraz do muzeum. Oto jest Muzeum Liverpool. Więc najbardziej charakterystycznymi budynkami tutaj przy brzegu są właśnie te 3 budynki. Są makiety ich, a tutaj one się znajdują. Dokładnie te 3 budynki. I tu u góry tam, dokładnie tutaj, mamy zwiedzanie. Także wejdziemy sobie tam i zobaczymy sobie z góry. A tutaj taka ciekawostka. Z Liverpool pochodzi studio, które robiło gry wideo Psygnosis. Swego czasu bardzo znane studio, z którego wychodziły dosyć ciekawe gry. Między innymi Destruction Derby. No ale przede wszystkim Lemmingi. No i Wipeout. Proszę bardzo. Psygnosis pochodziło z Liverpool. Okej. Także takie to Muzeum Miasta Liverpool. I cały czas śmigamy sobie wzdłuż rzeki Mersey. Jedną z alternatyw na zwiedzenie Liverpool jest odkryty autobus. Jak w większości miast, stolic, hop on, hop off. I cenowo tak to wygląda. 12 funtów za dorosłą osobę, dziecko do 15 roku życia 7 i seniorzy 9. I jak widać cieszy się zainteresowaniem. I z tego co widziałem, to jest przewodnik, czyli po prostu słuchawki w języku polskim, więc czemu nie? Liverpool to miasto Beatlesów. Jest to oto pomnik. Kolejną atrakcją jest rejs po rzece Mersey. Dorosła osoba to 12,75, dziecko 8,30, osoby starsze 11,25. Można kupić w pakiecie razem z autobusem albo z Muzeum Beatlesów. Łódki kursują od poniedziałku do piątku co godzinę, od 10 do 16. Spacerując sobie wzdłuż rzeki, jest kilka pomników, ale też są i tablice upamiętniające żołnierzy, którzy ginęli w różnych wojnach. Między innymi jest polska tablica upamiętniająca marynarzy polskich, którzy zginęli, którzy uczestniczyli w walkach na Atlantyku w czasie II wojny światowej. Idąc dalej wzdłuż wody, dochodzimy do terminalu, z którego odpływają katamarany na wyspę Man, na Isle of Man, czyli wyspę, na której odbywa się słynny wyścig TT, czyli super bajki. Ścigają się po prostu po tej wyspie, przejeżdżając przez miejscowości z prędkościami po 300 na godzinę, także jeszcze tam nie byliśmy, ale będziemy. A idąc dalej, już stąd widać obelisk upamiętniający budowniczych Titanica, ale o tym za chwilę, jak będziemy na miejscu. Oto i sam wjazd terminalu, a tutaj jest obelisk upamiętniający budowniczych wszystkich tych, którzy zginęli na Titanicu. Titanic nigdy nie zawinął do Liverpoolu, ale to właśnie tutaj znajdowała się siedziba jego armatora. To jest firma White Star Line. I dlatego właśnie na rufie statku widniała nazwa Liverpool jako port macierzysty. Miasto Liverpool miało wielki wpływ na historię Titanica. Wielu członków załogi pochodziło właśnie stąd, a niektóre elementy nawet były produkowane tu w lokalnych stoczniach w Liverpool. Teraz wbijamy na punkt widokowy na Royal Liver Building. No i okej, zaraz zaczynamy. Bilety kosztują 17,50 osoba dorosła, 12,50 dziecko. Oczywiście sklep z pamiątkami, można sobie kupić pocztóweczki za 3 funty, zdjęcia za 20 funtów, ale też i likier za 35 i dżiny 50, 60 i browary. A browary za 3,50. Zaczynamy zwiedzanie windą do góry. Na które piętro? Level 10. Doors open.
I wychodzimy na taras. O, i widok, proszę bardzo, widok na rzekę Mersey. Royal Liver Building powstał on w 1911 roku jako siedziba Towarzystwa Ubezpieczeniowego i do dzisiaj jest symbolem miasta. Na jego szczycie stoją dwa liver birdy, mityczne ptaki, które według legendy strzegą Liverpoolu. Mówi się, że jeśli kiedykolwiek odlecą, miasto przestanie istnieć. I taka ciekawostka, zegar na wieży jest większy niż Big Ben w Londynie. Idziemy dalej, jeszcze wyżej. Tym razem po schodach, nie windą, a schodami. I jesteśmy u góry. I to są normalnie mechanizmy, które pracują. Także był taki mały pokaz. To jest wieża zegarowa i są trzy zegary. Oczywiście te zegary to są projektory. Za ścianą po prostu jest zegar, a to są całe mechanizmy. Jest jeden mechanizm, drugi mechanizm i tam jest trzeci mechanizm. I taka to właśnie wieża zegarowa. I wyszliśmy jeszcze wyżej, powyżej wieży zegarowej. Taka ciekawostka, co 15 minut dzwon wybija i to nie jest dzwon, tylko na górze tej białej tuby jest głośnik i to po prostu z głośnika bije. No i teraz z góry już wracamy. No i jest godzina, która jest godzina? Jest godzina 15:34. 15:34 i tak jakie było założenie, bo założenie było 70 minut. Teraz idziemy w stronę miasta, w stronę dworca głównego na Lime Street i przejdziemy przez Mathew Street, czyli ulicę Beatlesów, czyli tam, gdzie jest Cavern Club, czyli tam, gdzie pierwsze koncerty grali Beatlesi. Oto i budynek White Star Line, czyli armatora Titanica. Teraz jest tam hotel, ale niegdyś tutaj była siedziba ludzi, którzy zbudowali Titanica. No i wchodzimy na Mathew Street. Ulica, przy której mieści się Cavern Club, czyli miejsce, gdzie Beatlesi zaczynali swoją karierę. No i okej, wchodzimy do Cavern Club. Tak tylko dodam, że wejście tutaj to 5 funtów osoba dorosła i 2,50 dziecko. Głośno jest tak, że prawdopodobnie nic nie będzie słychać, ale to na tamtej scenie właśnie Beatlesi zaczynali swoją karierę. Właśnie na tej scenie. Historyczna scena. I tu gra jakiś zespół dzisiaj w niedzielę. Także tak wygląda ten klub. Samo Mathew Street to same bary, same puby z muzyką na żywo. Same puby, takie zagłębie pubowe. A teraz idziemy w kierunku dworca na Lime Street. Jeszcze z takich ciekawostek, po naszej podróży do Nowego Jorku twierdziliśmy, że pizza, jaką jedliśmy w Nowym Jorku, była niepowtarzalna. Głównie chodzi o spód, o to, jaki on był chrupki, chrupiący. Do tej pory nie spotkaliśmy się z podobną pizzą. Szukaliśmy i znaleźliśmy. Byliśmy tutaj. Miejsce, które się nazywa American Pizza Slice. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś chce poczuć smak amerykańskiej pizzy, to jak najbardziej możemy polecić to miejsce. Pizza Slice. Pizza na kawałki. W typowo nowojorskim stylu, ale naprawdę to była najbardziej zbliżona pizza do tej z Nowego Jorku, bo już próbowaliśmy w kilku innych miejscach i no nie, to nigdy to nie było to, a tutaj okej. I co jeszcze to... No, ale dzisiaj nie będziemy jeść tej pizzy, bo idziemy do polskiej restauracji, ale to za chwilę. Jest kolejny punkt, który niestety nie odwiedzimy, ale to jest ta wieża.
Wieża Radio City do niedawna miała siedzibę rozgłośnia radiowa. Tutaj z Liverpoolu Radio City z końcem 2024 roku. Radio stamtąd się wyniosło, a w związku z tym punkt widokowy na tej wieży u góry przestał działać. Niestety, bo widok jest naprawdę 360 stopni na całe miasto naokoło. Miejmy nadzieję, że władze dojdą po rozum do głowy i zrobią z tego jakąś atrakcję turystyczną. Oto i jest. Jesteśmy na placu przed stacją na Lime Street, czyli główna stacja kolejowa w Liverpool. Jeżeli przyjedziecie tutaj pociągiem, to wyjdziecie z tej stacji. I tak naprawdę wychodzi się z tej stacji centrum. Do centrum. Tamtą stronę ogólnie 20-25 minut spacerkiem spokojnie do rzeki Mersey, tam gdzie byliśmy, tam gdzie spędziliśmy dzisiejszy cały dzień. Także tu jest dworzec, a tam jest dworzec po drugiej stronie, naprzeciwko jest dworzec autobusowy. Więc jeżeli przyjedziecie z lotniska, wysiądziecie właśnie tam. Tutaj taki okazały budynek, to jest St. George Hall. Koncerty, nie koncerty. A tu na kolumnie, całkiem niedaleko, pręży się Arthur Wellesley, pierwszy książę Wellington. Taki oto pan. I on generalnie w 1815 roku pod Waterloo pokonał Napoleona Bonaparte. I tak mu go postawili na kolumnie w Liverpool. Przed Galerią Sztuki i Muzeum, World Museum. I w takich okolicznościach przyrody, przy beczce, a to w ogóle jest beczka coupé, bo mi się podoba. Bardzo dobra fura. Tak czy inaczej, my przyszliśmy tutaj do restauracji Ubercika. Żaden sponsoring to nie jest, żeby nie było. Nigdy nie byliśmy, a wiele osób nam poleciło to miejsce, także pierwsza próba wejścia do Ubercika. Odbiliśmy się od ściany, bo niestety druga sala jest po imprezie jakiejś i nie ogarnęli. Pół godziny później. Podejście numer 2 do Ubercika. Jesteśmy. Zobaczmy, jakie jest menu. Zupy, piersi, kotlety. Placek po węgiersku nie, bo jadłem w Polsce jak byłem. Fast food, kebab w półce. O, kebaby. Nuggetsy. Okej, desery. I napoje. A to co mamy? A, tu mam po angielsku. Przyszło pierwsze moje zamówienie. Ja jako jedyny zamówiłem zupę, żurek. Zobaczmy, czy gęsty. Treściwy. A jeszcze do tego był chlebek, polski chlebek. 20 minut od zamówienia, więc bardzo spoko. Zacznijmy od Nikodema. Devil Eye. Devil Eye z frytkami i z zestawem surówek. Devil Eye w środku ma grzyby i ser. Marta ma, proszę bardzo. Rybka z ziemniakami i również z zestawem suróweczek. A ja wybrałem specjalność dnia. I ta specjalność dnia to wątróbka. I wątróbka z ziemniakami, też z zestawem surówek. Także nie zostaje nic innego jak jemy. Przyszły nasze desery, czyli gofry z czekoladą. Taki goferek z czekoladą. Z bitą śmietaną i z owocami. Tak zwany full, jak to pan powiedział. Marta zamówiła szarlotkę. Już jesteśmy po. Mam obawy, że nie dostaniemy paragonu, bo tam jakiś problem jest z paragonami, więc powiem, jakie ceny były. Żurek, ogólnie zupa dnia, 3,50. Martę ryba z ziemniakami, z zestawem surówek, 11 funtów. Ja miałem specjalność dnia, ale jest cena, to jest zapytaj obsługę. A Nikodem miał Devoleja. Devolej kosztował 12,50. Mieliśmy 2 kompoty, jeden funt 50, plus Nikodema Cola za 2 funty, gofr z czekoladą za 4,50, z bitą śmietaną i z owocami, z wszystkim za 6,50. Szarlotka kosztowała 2,50, czyli łącznie to jest 45 funtów i 50p, ale bez mojego dania. Zapłacimy, powiemy, jak nam smakowało. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Doszliśmy, okazało się, że moja wątróbka kosztowała 11 funtów. Łączny rachunek to wyszedł 54,50. Kodem powiedz mi, powiedz nam, powiedz tutaj milionom słuchaczy, co powiesz na temat Devoleja. Bardzo dobre. Dobre? Perfekt. Okej. Pieczarki, ser, bardzo fajne. Frytki też spoko były, karbowane? Frytki tak, bardzo fajne były. Ty miałeś No i gofr z gofry czekoladą. Ta czekolada, bardzo dobra. Bardzo dobra. Marta miała rybę i ziemniaki. Tak, filet z ryby. Nikt nie wie jakiej w sumie. Ja też nie zapytałam. To nie była najlepsza ryba w moim życiu. Dosyć słona, mocno jakoś przyprawiona ta panierka. Ziemniaki były dobre, smakowały bardzo jak z baru mlecznego. 2 surówki do tego z czerwonej kapusty i surówka z kapusty pekińskiej z marchewką. Surówki były wyśmienite, a na deser miałam kawałek szarlotki.
Specjalnie zamówiłam, bo Michał nie lubi szarlotki, to nie chciałam Cynamon. się z nim dzielić i była pyszna, także polecam. I jeszcze mieliśmy do picia kompot bez owoców, ale czuć w smaku owoce, więc przecedzone. Ale tak, było okej. Żurek. Żurek spoko. Na początku wydawał mi się trochę kwaśny. Żurek potrafi być kwaśny, ale nie, ogólnie nie. Ogólnie żurek był spoko. Do tego miałem specjalność dnia. Okazało się, że jest to wątróbka. Uwielbiam wątróbkę, więc przypasowało idealnie. Mięciutka, fajnie zrobiona. Z ziemniakami, no ziemniaki jak ziemniaki, tak jak Marty, gofr z bitą śmietaną. Nie jestem jakimś specjalistą w gofrach, ale wydawać się by mogło, że mógłby być miększy, bo nie był taki miękki, jakoś super, dosyć twardawy był, ale ogólnie okej. No bita śmietana, jak to bita śmietana, owoce też były w pogrze. I jedyne, do czego można się przyczepić, ale to mi się wydaje, że to jest kwestia, indywidualna kwestia, bądź kucharza, i wątróbka, i ryba. Słono było, trochę było słono. Tak czy inaczej spoko, porcje też w porządku, uczciwe. Cenowo też mi się wydaje, że nie najgorzej, bo tak jak mówiłem, 54,50 zapłaciliśmy za te 3 dania, więc to około 20 funtów, niecałe 20 funtów, 18 funtów na głowę, więc spoko. Kończymy ten odcinek. Podróż po Liverpool, ale nie po wszystkich atrakcjach w Liverpool, tylko te najgłówniejsze, te sztandarowe tak naprawdę. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy do obejrzenia. Niech to będzie nasz pierwszy odcinek z Liverpool. Przy następnej wizycie nagramy kolejny odcinek i wtedy odwiedzimy kolejne miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. A tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!